Rosji może zabraknąć diesla przez dronopad Ukrainy i jest to szansa dla Polski. Niemcy mogą ponieść porażkę w polityce klimatycznej. Są spekulacje o przedłużeniu zawieszenia broni USA-Iran. Jest 29 maja 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dronopad sprawił, że Rosji może zabraknąć diesla. To szansa dla Polski. Rząd rosyjski zwołał spotkanie kryzysowe poświęcone niedoborowi diesla. Powód to coraz skuteczniejszy dronopad Ukrainy. To także szansa dla Polski, która przekonuje Niemców do derusyfikacji rafinerii Schwedt. Wicepremier Rosji Aleksander Nowak zwołał 26 maja kryzysowe spotkanie rządu ze spółkami sektora paliwowego, by porozmawiać o przywróceniu embargo na eksport oleju napędowego oraz paliwa lotniczego. Konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji na krajowym rynku produktów naftowych w celu zapewnienia koordynacji między agencjami federalnymi oraz firmami, a także w razie potrzeby terminowego opracowywania dodatkowych środków reagowania. Czytamy w lakonicznym komunikacie ze spotkania. Należy przypomnieć, że już od kwietnia do lipca obowiązuje w Rosji zakaz eksportu benzyny, wywołany atakami dronów Ukrainy trwającymi ustawicznie przez cały 2026 rok. Trwające ataki oraz sankcje zachodnie utrudniają naprawy rafinerii przez ograniczony dostęp do sprzętu. Do tego dochodzi efekt blokady eksportu ropy i paliw przez ataki na infrastrukturę eksportu ropy z Rosji. Do kwietnia średni przerób ropy w rafineriach rosyjskich spadł do 4,69 miliona baryłek dziennie. To najmniej od 16 lat. Tygodniowy przesył ropy spadł o 1,75 milionów baryłek dziennie. Bloomberg przewiduje, że zakaz eksportu diesla będzie wprowadzony na okres około 2 miesięcy. Rosjanie przeznaczają około 40% produkcji tego paliwa na eksport. Jednakże podaż na rynku krajowym jest zagrożona przez rosnącą skuteczność dronopadu. Doszło do serii ataków dronów Ukrainy na najważniejsze rafinerie Rosji. Ataki na kluczowe obiekty w Moskwie, Riazaniu, Kirishi i Norsi zagroziły 25% podaży diesla i 30% podaży benzyny. Przerabiają razem 238 tysięcy ton ropy dziennie, czyli odpowiadają za 1/4 przerobu całego w Rosji. Media rosyjskie straszą już podwyżką cen oleju napędowego na świecie z powodu ataków Ukrainy, wykorzystując kryzys paliwowy do budowy oporu wobec coraz skuteczniejszych działań Kijowa. Jednakże embargo na dostawy paliw z Rosji z 2023 roku doprowadziło już do usunięcia tych paliw z rynku europejskiego, więc nie mają one znaczenia dla dostępności z punktu widzenia Europejczyków. Komisja Europejska zakazała także w 2026 roku dostaw paliw wytwarzanych z rosyjskiej ropy w rafineriach krajów trzecich, jak Indie i Turcja. Problem polega jednak na tym, że Europejczycy polegają w istotnym stopniu na dostawach diesla z Bliskiego Wschodu. Te są droższe i mniej dostępne przez wojnę w Iranie. Z tego też względu Rosjanie mogą wykorzystywać dalej ten konflikt do promocji powrotu surowców rosyjskich do Europy oraz krytyki dronopadu Ukrainy. Wielka Brytania ogłosiła w maju zgodę na import diesla oraz kerozyny wytwarzanych z rosyjskiej ropy w krajach trzecich właśnie przez kryzys wywołany wojną w Iranie. Londyn przekonuje, że powróci do restrykcji tak szybko, jak będzie to możliwe. Luzowanie restrykcji ma jednak znaczenie dla eksportu ropy z Rosji do krajów trzecich, a nie ich paliwa. Oznacza to, że nawet wojna w Iranie nie pomoże Rosji na kryzys paliwowy, który jest widoczny po planach poszerzenia zakazu eksportu paliw. Cena hurtowa diesla na giełdzie Spimex wynosi 66 tysięcy rubli za tonę. Podobne ceny były notowane w sierpniu 2023 roku, kiedy nastąpiło apogeum dronopadu Ukrainy z tamtego okresu. Pomimo zakazu eksportu wprowadzonego wówczas na rynku rosyjskim, pojawiły się miejscowe niedobory paliwa. Podobnie może być teraz. Zanikanie oleju napędowego z Rosji w Europie to niezmiennie szansa dla Polski. Ona i kraje bałtyckie historycznie sprowadzały większość tego paliwa gotowego z Rosji. Po inwazji na Ukrainie doszło jednak do zwrotu. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego z 2025 roku Polska sprowadzała 33% oleju napędowego z Niemiec, czyli rafinerii Schwedt, 13% z USA i 10% z Finlandii. Rozwój hubu paliwowego w polskim Gdańsku dzięki rozbudowie stanowiska rozładunkowego ma zwiększyć zdolności przeładunkowe o 20% do 49 milionów ton rocznie. Przerób w 2025 roku według spółki Naftoport sięgnął 38,7 milionów ton.
Rozwój współpracy Polski i Niemiec przy dostawach ropy i paliw w regionie daje szansę na dalszą dywersyfikację oraz blokadę powrotu paliw z Rosji. Trwają rozmowy o dostawach ropy z Polski do niemieckiej rafinerii Schwedt. Polacy stawiają za warunek, że odbiorcą nie będzie rosyjski Rosneft Deutschland, posiadający 54% udziałów w obiekcie. Rosneft jest dzisiaj udziałowcem Schwedt, ale jest tam powołany trust, powodujący, że beneficjentem ostatecznym w żadnym wypadku nie pozostają spółki rosyjskie, powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna w podcaście Energy Drink. Przedstawiliśmy naszym partnerom niemieckim szereg rozwiązań, bodajże 4. Czy odbiorcą będzie jeden z partnerów, czy to będzie rafineria jako taka, zobaczymy, który model będzie wybrany, przyznał rozmówca podcastu Energy Drink. Każdy zapewni bezpieczeństwo energetyczne, a żaden nie sprawi, że korzyści trafią do podmiotów rosyjskich, zapewnił nas minister. Czy Niemcy usuną w takim razie Rosneft z akcjonariatu Schwedt? Taka była nasza sugestia, ale jakoś się do tego nie kwapią, podsumował minister. Więcej na ten temat będzie można wysłuchać w całej rozmowie z ministrem Wojciechem Wrochną w podcaście Energy Drink i podaję linka. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Teraz czas na pozostałe wieści, czyli przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Elektryfikacja Polski. Wraz z elektryfikacją zakres zainteresowania operatora systemu przesyłowego poszerza się o sektory takie jak ciepłownictwo, transport czy przemysł, wyliczał prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski na konferencji Polski Kongres Gospodarczy. Gra o paliwociąg. Polska nieustannie lobbuje za rozszerzeniem sieci rurociągów paliwowych NATO. Rozmowy toczą się na szczeblu międzynarodowym oraz dwustronnym, podkreśla Ministerstwo Energii w komentarzu dla podcastu Energy Drink. Decydujący może być lipcowy szczyt NATO w Ankarze, a więcej na stronie energydrink.today. Kontrakt atomowy. Koparka może wjechać na budowę małych reaktorów jądrowych Syntosa na wiosnę 2027 roku. Krytyczne, by tak się stało, jest, żeby polski rząd podjął decyzję o kontrakcie różnicowym i żeby złożył aplikację do Komisji Europejskiej, apelował polski miliarder Michał Sołowow na Polskim Kongresie Gospodarczym, a więcej także na stronie energydrink.today. Gra o atom. Orlen prowadzi negocjacje z Syntosem w sprawie dalszego rozwoju projektu małych reaktorów modułowych SMR. Łódzki koncern dąży do wypracowania nowych warunków współpracy, które zapewnią obu stronom partnerskie relacje. Obecnie rozmowy dotyczą inwestycji we Włocławku, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Problem z celem. Niemcy mogą nie wypełnić celu polityki klimatycznej na 2030 rok, czyli redukcję emisji CO2 o 55%. Deklarowały, że zredukują emisję o nawet 65%. Tymczasem emisje w 2025 roku pozostały na niezmienionym poziomie i przy redukcji o 48% względem 1990 roku. Wnioski z kryzysu. Francja wyda 10 miliardów euro do 2030 roku w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych oraz elektryfikacji. Udział krajowej energii w miksie energetycznym ma wzrosnąć do 60% do końca tej dekady. To odpowiedź na problemy z dostępnością paliw przez wojnę w Iranie. Kurs na morze. Francuski Total Energies zaaplikował o pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej u wybrzeży Normandii o mocy 1,5 gigawata do realizacji przez spółkę córkę Centre Manche Energies. Francuzi nie rezygnują z offshore pomimo rosnących wyzwań ekonomicznych branży. Sposób na półprzewodniki. Unia przygotowuje model interwencji na wypadek zakłócenia łańcuchów dostaw półprzewodników w ramach CHIPS Act. W razie kryzysu Europa będzie mogła zmusić fabryki do produkcji tych materiałów na potrzeby sektorów strategicznych. To sposób na zmniejszenie zależności od surowców i komponentów z Chin. Jeszcze wieści ze świata. Wpływy energetyczne. Rosja i Kazachstan podpisały porozumienia międzyrządowe o zasadach oraz warunkach budowy nowej elektrowni jądrowej Balchasz z 2 reaktorami Rosatomu. Władimir Putin podkreślał w Astanie, że Kazachstan może korzystać z rosyjskich rurociągów przy dostawach ropy, więc nie musi budować alternatywy. Porażka Chin. Australijski producent metali ziem rzadkich Viridis sprzeda udziały podmiotom z Zachodu, a nie Chin. Chodzi o kopalnię Colossus w Brazylii, która rozpocznie pracę w 2028 roku. Trwa rywalizacja o dostęp do tych surowców, kluczowych m.in. w energetyce. Niekończąca się historia.
Są nieoficjalne informacje o porozumieniu między USA a Iranem o przedłużeniu zawieszenia broni o 60 dni. Ropa Brent tanieje do $91 za baryłkę w nadziei na układ, pomimo sygnałów o eskalacji, jak nowe ataki i sankcje USA na tankowce irańskie. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli mój komentarz tygodnia o bezpieczeństwie energetycznym, no i zapowiadany wywiad z ministrem Wojciechem Wrochną. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.